Lekcja pod tytułem Ostrosłupy. Ostrosłupy nie są dla Ciebie kompletną nowością, ponieważ na pierwszej lekcji w 6. klasie dotyczącej brył już je poznaliśmy, no ale teraz troszkę więcej wiadomości na ich temat. Cóż to takiego ostrosłupy? To są takie bryły, które mają tylko jedną podstawę i ściany boczne są zawsze trójkątami. No tu 3 przykłady takich ostrosłupów narysowałem. Ściana boczna jest zawsze, jak widzisz, trójkątem. W każdym z tych 3 ostrosłupów to są trójkąty, natomiast podstawy mogą być wielokątami. Tu mamy ostrosłup trójkątny, bo w podstawie jest trójkąt. Ostrosłup czworokątny, bo w podstawie jest czworokąt. Pięciokątny, bo w podstawie jest pięciokąt. I tak dalej. Nazwy ostrosłupów pochodzą od ilości kątów w podstawie. Czyli jakby w podstawie był siedmiokąt, to mielibyśmy ostrosłup siedmiokątny. I tak dalej. No teraz, co w każdym ostrosłupie wyróżniamy? Po pierwsze, tak zwany wierzchołek. O, zaznaczę, to są wierzchołki naszych ostrosłupów. Czyli można powiedzieć ten dzióbek u samej góry. Ten szpikulec. Dalej, krawędzie boczne, czyli krawędzie ścian bocznych. O, zaznaczę, to krawędź boczna, krawędź boczna, krawędź boczna. Czyli krawędzie tych ścian bocznych, które są trójkątami. W tym też można oto w tej piramidce zaznaczyć krawędzie boczne. Oczywiście w każdym ostrosłupie, tylko już nie będę tego robił, bo nam się rysunki zrobią nieczytelne. No i ściany boczne. No a ściany boczne, no to są oczywiście po prostu te nasze trójkąty. O, tutaj zamarzę jedną ścianę boczną. O, ściana boczna, proszę bardzo, w tym. Ściana boczna, oto z przodu w tym. Czyli ściana boczna. Czyli mamy tak. Szpikulec u góry to wierzchołek ostrosłupa, krawędzie boczne i ściany boczne. Co u dołu? U dołu jest podstawa. Oczywiście pamiętaj, ja je narysowałem tak, że podstawy są u dołu, ale taką piramidkę można przewrócić, wtedy ona będzie leżała z boku. Trzeba o to odróżniać, zwracać na to uwagę. Podstawa. Proszę bardzo, to jest podstawa. Tu mamy u dołu podstawę, która jest czworokątem. Tu u dołu podstawę, która jest trójkątem. Zamarzę tutaj tą podstawę. O, ten pięciokąt, który jest u dołu, to jest nasza podstawa. Cóż dalej wyróżniamy? Wierzchołki podstawy. Które to są wierzchołki podstawy? O, te narożniki, można powiedzieć, w których się schodzą krawędzie podstawy, no bo boki podstawy nazywamy krawędziami. O, to jest krawędź podstawy, to jest krawędź podstawy, krawędź podstawy, to krawędź podstawy i to krawędź podstawy. I odpowiednio to będzie wierzchołek, to i to. Zaznaczę może wierzchołki podstawy w tym ostrosłupie, bo w tym po lewej stronie już nie ma za bardzo miejsca. O, proszę bardzo, to są wierzchołki podstawy tej piramidki, czyli tego ostrosłupa. A więc ostrosłup składa się z wierzchołka, krawędzie boczne, ściany boczne, podstawa, wierzchołki podstawy, krawędzie podstawy. Co dalej o naszych ostrosłupach należy wiedzieć? Musimy umieć w ostrosłupie wskazać jego wysokość. Cóż to jest wysokość ostrosłupa? Pozaznaczamy sobie wysokość. Mianowicie to jest odcinek prowadzony od wierzchołka do podstawy. I na tą podstawę on musi padać pod kątem prostym. Proszę bardzo. Tu narysujmy wysokość. Ups, niezbyt elegancko, to poprawię. Jest. Zaznaczę kąt prosty. Jest. Na rysunku może się wydawać, że to nie jest pod kątem prostym, ale pamiętaj, tutaj rysuję w perspektywie, czyli w 3 wymiarach, więc niekoniecznie to musi mi wychodzić tak wizualnie kąt prosty. Dlatego trzeba zawsze narysować ten znaczek kąta prostego, żeby był sygnał, że ten odcinek tak naprawdę w rzeczywistości pada pod kątem prostym. Narysujmy teraz tu wysokość. Proszę uprzejmie. Od wierzchołka do podstawy pod kątem prostym. Ale mogą być też takie ciekawe przypadki. Zobacz. Kiedy oto, jeżeli będę chciał poprowadzić wysokość od wierzchołka i trafić gdzieś na podstawę, to on nigdy w życiu nie padnie pod kątem prostym. W takim wypadku wysokość musi być na przedłużeniu podstawy.
O, w ten sposób. Tu będzie wysokość. Zaraz Ci powiem, co nam to przypomina. O, tu jest wysokość. Nie wiem, czy pamiętasz, jak w czwartej klasie zajmowaliśmy się wysokością trójkątów i czasami były o takie trójkąty, tak zwane rozwartokątne, gdzie też wysokość upadała na przedłużenie podstawy. Było przedłużenie podstawy i tu była dopiero wysokość. Tu jest dokładnie ta sama sytuacja. Tu wysokość upada nie na podstawę, tylko na jej przedłużenie. Na kolejny przypadek takiego troszeczkę przechylonego ostrosłupa. O, proszę bardzo, tutaj też wysokość będzie upadała na podstawę. Na przedłużenie, przepraszam, podstawę. O. Czyli to w takim wypadku, kiedy jakby ktoś w to miejsce kopnął i to się ten ostrosłup przechylił, a tutaj znowu ktoś kopnął z prawej strony i on się przechylił. Czyli takie przechylone na boki ostrosłupy mają wysokości, które są poza nimi, padają na przedłużenia. A może być też taka ciekawa sytuacja jak tu, kiedy zobacz, oto wysokość pokrywa się z jedną krawędzią boczną. Dokładnie tak został zbudowany ten ostrosłup, że o proszę bardzo, tu jest dokładnie kąt prosty. I taka sytuacja też może być. Zwróć na to uwagę, jak każą Ci rysować wysokości, który z przypadków zachodzi. Czy będzie do środka, czy na zewnątrz, czy może równo z pewną krawędzią. Cóż jeszcze musimy umieć? No, ostatnią rzeczą, jaką musi umieć w 6. klasie, to policzyć pole powierzchni ostrosłupa. I z prostszego, no, podobnie jak w wypadku innych brył, które poznałaś, i graniastosłupów, i pozostałych, pole powierzchni ostrosłupa, czyli pole całkowite, po prostu liczy się w ten sposób, że liczymy pole podstawy, liczymy pole powierzchni bocznej i dodajemy do siebie. A co to jest pole podstawy? No na przykład w tym ostrosłupie, no to będzie pole tego trójkąta. Policzymy. Później będziemy musieli policzyć pole powierzchni bocznej, czyli pola tych trójkątów, które są ścianami bocznymi. I ten w tle. Narysuję to może innym kolorem. O. I ten tam z tyłu. Policzymy pola tych trójkątów, dodamy do siebie, będziemy mieli pole powierzchni bocznej. U dołu policzyliśmy pole podstawy, dodajemy do siebie i mamy pole powierzchni ostrosłupa. Oczywiście pamiętaj, te ostrosłupy mogą być o różnych nazwach, bo mogą mieć różne wielokąty w podstawie. Może być trójkątny, czworokątny, pięciokątny. Wtedy to pole podstawy będzie innym wielokątem. Myśmy tutaj sobie narysowali tą sytuację, kiedy jest to ostrosłup trójkątny. Więc podstawą był trójkąt, plus te trójkąciki boczne. Tutaj podstawą byłby rąb albo kwadrat, to zależy, co tam nam wypadnie. I znowu, ściany boczne to trójkąty. Tutaj podstawą byłby pięciokąt, plus ściany boczne złożone z trójkątów. I zawsze trzeba liczyć te wszystkie powierzchnie i dodawać je do siebie. I to tyle tej lekcji. Koniec.